Cześć wszystkim, ja jestem Aleksandra, a to jest Slow Polish. Mija właśnie 1 rok, od kiedy zaczęłam nagrywać filmy na tym kanale. Na pewno zauważyliście, że staram się odpowiadać Wam w komentarzach, jednak z okazji rocznicy kanału postanowiłam zrobić film Q&A, w którym odpowiadam na nadesłane przez Was pytania. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie to pytanie z komentarza pod filmem z Torunia na temat pierogów. Mamy podobne danie i nazywamy je wareniki. Zwykle je gotujemy w wodzie i wkładamy do środka ziemniaki, kapustę, serek wiejski albo twaróg z cukrem. Słyszałem, że ludzie robią wegańską wersję z tofu zamiast twarogu. Czy można znaleźć takie pierogi w Polsce? Szczerze mówiąc, pierogi mogą być ze wszystkim. Mogą być słone, słodkie, mięsne, wegetariańskie, a nawet wegańskie. Tradycyjne wegańskie pierogi to pierogi z kapustą i grzybami, które jemy w Wigilię Bożego Narodzenia. Z kolei pierogi z twarogiem i ziemniakami to pierogi ruskie. Uwaga, ta nazwa pochodzi od słowa Ruś. Ruś to region Europy Wschodniej, tereny dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. Jadłam w kilku pierogarniach pierogi ruskie w wersji wegańskiej i nie czułam dużej różnicy. Nie czułam żadnej różnicy. Można też kupić w niektórych supermarketach takie pierogi, bo produkty wegańskie są naprawdę popularne w Polsce. No i podobne pytanie, też na temat weganizmu. Zauważyłem, że w niektórych filmach jesz wegańskie jedzenie. Jesteś weganką? A może jeszcze nie? Jeśli tak, to czy trudno być weganinem w Polsce i w Grecji? A jak postrzegają to inni ludzie? Twoi przyjaciele, rodzina i znajomi? Jeśli nie, co Cię powstrzymuje? Ciekawe pytanie. Nie jestem weganką. Jeśli miałabym dać sobie jakąś etykietę, to powiedziałabym, że jestem fleksitarianką. Niedawno nauczyłam się tego słowa. Rzadko gotuję mięso w domu, raczej jem je u rodziny albo w restauracji na jakieś specjalne okazje. Wiecie, że kocham zwierzęta i wiem, że jestem trochę hipokrytką, ale poza tym, że kocham zwierzęta, dla mnie też ważny jest aspekt społeczny jedzenia. Czyli to, że jem z moją rodziną, z przyjaciółmi i świętujemy ten posiłek i nie chcę być dla nich problemem. Oczywiście to tylko ja. Jak najbardziej popieram wegetarianizm, weganizm i wszelkie akcje, które pomagają zwierzętom i naszej planecie. W Polsce, jeśli mieszkasz w dużym mieście, to weganizm myślę, że jest łatwy, bo ograniczanie mięsa jest naprawdę popularne. Na przykład w Warszawie wegańskie restauracje są wszędzie. Mogę Wam polecić jeden kanał, polski kanał weganki, dziewczyny z Białegostoku. Nazywa się Juszes. Zamieszczam link w opisie. Bardzo lubię ten kanał. Ona na swoim kanale pokazuje swoje zwierzęta, swoje życie i gotuje wegańskie potrawy.
W Grecji natomiast weganizm najłatwiejszy jest przed Wielkanocą, w czasie Wielkiego Postu, bo dla nich post to weganizm plus owoce morza. Wtedy każda restauracja ma specjalne menu. Normalnie też nie myślę, że to jest bardzo trudne, bo przez cały rok tutaj mamy dostęp do świeżych warzyw i owoców, które są pełne smaku, a także takie tradycyjne greckie potrawy są często wegetariańskie i łatwo je zweganizować, na przykład nie dodawać sera fety. Mam 19 lat i uczę się polskiego od 10 miesięcy. Planuję podróż do Polski w sierpniu. Chcę rozmawiać z ludźmi po polsku, ale martwię się, że nie będę mogła dużo zrozumieć, bo wszyscy mówią za szybko, a ja nie mam zbyt bogatego słownictwa. Co mogę zrobić, aby dobrze nauczyć się słuchania i codziennej rozmowy? Po pierwsze, gratuluję. Piszesz bardzo dobrze po polsku. Niestety nie ma cudownego sposobu, żeby nauczyć się języka. Sama chciałabym taki znaleźć i mówić dobrze po grecku. Niestety tutaj tylko ciężka praca daje efekt. Musisz trenować wszystkie kompetencje. Mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Co możesz zrobić przed wyjazdem? To prawda, że do mówienia potrzebujesz drugiej osoby, ale możesz trenować słuchanie. Dobrze jest słuchać bardzo dużo. Polecam Ci kanał Easy Polish. Ja sama oglądam Easy Greek i ten kanał pomaga mi nauczyć się, jak wygląda naturalna rozmowa po grecku. Możesz też oglądać seriale po polsku. Taki serial, który ma łatwe słownictwo, jest taki lekki i zabawny, to rodzinka.pl. Co jeszcze mogę Ci powiedzieć? Nie martw się. My jesteśmy szczęśliwi, kiedy jakiś obcokrajowiec powie jedno słowo po polsku i na pewno dostaniesz bardzo dużo komplementów. Wszyscy będą Ci mówić: o, jak ładnie Pani mówi po polsku. Naprawdę, jestem tego pewna. Te komplementy na temat Twojego poziomu na pewno dodadzą Ci dużo motywacji. Życzę Ci powodzenia i miłej podróży. Dzień dobry, co muszę zrobić, żeby mówić po polsku tak jak Ty? Dziękuję za pytanie. No, wydaje mi się, że żeby mówić tak jak ja, to musisz mieszkać od urodzenia w Polsce. A tak na poważnie, to wydaje mi się, że pytałaś albo pytałeś o to, jak nauczyć się mówić biegle po polsku, czyli mieć poziom C1 albo C2. Tutaj znowu odpowiedzią jest ciężka praca. Na stronie Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie możecie zobaczyć, ile godzin kursu i samodzielnej nauki potrzeba, żeby osiągnąć jakiś konkretny poziom. Poziom A1 od 80 do 120 godzin. Poziom A2 od 180 do 200 godzin. Poziom B1 od 350 do 400 godzin. Poziom B2 od 500 do 600 godzin. Poziom C1 od 700 do 800 godzin. Poziom C2 od 1000 do 1200 godzin. Dlaczego zaczęłaś uczyć polskiego? Moi rodzice są nauczycielami. Pozdrawiam Was. I od zawsze mówiłam, że nie będę nigdy nauczycielką, że nigdy nie zostanę nauczycielką. Potem poszłam na studia. Skończyłam filologię romańską, czyli język francuski, i ze zawodu jestem tłumaczem języka francuskiego. Nie pracowałam dużo w tym zawodzie. Kiedy skończyłam studia, wyjechałam do Francji na rok na wolontariat europejski. Po powrocie do Polski pracowałam w różnych korporacjach i tam nie miałam dużo doświadczenia z nauczaniem. Później, jesienią 2019 roku, wyjechałam na Kretę. Dlaczego?
możecie posłuchać mojego podcastu Historia mojej emigracji. Zostawiam Wam link. I tutaj nie ma zbyt wielu perspektyw dla mnie. Tylko turystyka, a to nie jest praca dla mnie. Potem zaczęła się pandemia i z pandemią pojawiło się dużo opcji edukacji online. Więc postanowiłam pójść na studia podyplomowe nauczania języka polskiego jako obcego i zostać nauczycielką polskiego dla obcokrajowców. Zrozumiałam, że to jest coś, co lubię. Może mam to we krwi. Też jestem osobą, która bardzo lubi podróżować i takie spotkania z ludźmi z różnych krajów, którzy chcą nauczyć się mojego języka, są naprawdę ciekawe. Mówi się, że polski to jeden z najtrudniejszych języków do nauki. Czy się z tym zgadzasz? Raczej się nie zgadzam, ale ja nigdy nie uczyłam się polskiego jako obcego. Myślę, że to dużo zależy od tego, kogo zapytasz. Jeśli zapytasz Ukraińców, to powiedzą Ci, że polski nie jest trudny. Ale jeśli zapytasz kogoś z innej grupy języków, nie Słowianina, to może Ci odpowiedzieć, że tak, polski jest trudny. Generalnie uważam, że język polski nie jest najtrudniejszy dla człowieka, który zna jakiś język europejski. Po pierwsze, używamy alfabetu łacińskiego, który jest bardzo popularny. Ludzie, którzy w swoich językach używają innego alfabetu, zwykle znają już łaciński, bo uczyli się na przykład angielskiego. Po drugie, około 140 000 słów w słowniku języka polskiego to są obce słowa. Czy gramatyka jest trudna? Czasami. I też dla Polaków. Na przykład koniugacje, one nie są trudne. Nie sprawiają dużych trudności studentom. Trudny jest aspekt, ale nie uczycie się go na początku waszej przygody. Deklinacja jest czasami trudna, zwłaszcza rodzaj męskoosobowy, oni. Ale to nie powinno was zniechęcać. Trzymam za was wszystkich mocno kciuki. Jak trudno jest uczyć obcokrajowców polskiego? Bardzo trudno. Ja ogólnie myślę, że uczenie czegokolwiek kogoś jest bardzo trudne i nauczyciele są za mało doceniani. Jakiś przypadkowy native speaker nie jest w stanie nauczyć obcokrajowca swojego języka bez żadnego przygotowania. Musimy uczyć się, jak uczyć. Dlatego poszłam na studia nauczania języka polskiego, żeby dowiedzieć się, jak to robić, albo przynajmniej mieć jakąś bazę, bo ta kompetencja przychodzi najlepiej z doświadczeniem. Niedługo jadę do Polski. Które miasta polecasz odwiedzić? Moje ulubione miasto to Gdańsk. Gdańsk leży na północy Polski, nad Morzem Bałtyckim. Jeśli odwiedzisz Gdańsk, to też musisz odwiedzić Sopot i Gdynię. Wszystkie te 3 miasta to teren metropolitarny, który nazywa się Trójmiasto. Masz tam wszystko. Stare miasto i zabytki w Gdańsku, plażowanie i imprezy w Sopocie i też piękną naturę, na przykład Klif Orłowski w Gdyni. Nagrałam jeden film z Gdańska, w którym pokazuję jarmark bożonarodzeniowy i też poszłam tam na mały spacer po Starym Mieście. Na pewno jeszcze coś nagram, bo Gdańsk to jest mój drugi dom. Moje drugie ulubione miasto to Wrocław, który leży na południowym zachodzie Polski. Może pojadę tam, żeby zrobić dla was film. A na 3. miejscu Poznań. Już tam byłam i nakręciłam dla was 2 filmy. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, koniecznie sprawdźcie linki w opisie. Nie będę polecać Warszawy czy Krakowa, bo to są takie klasyki. Myślę, że wszyscy już tam byli.
Na pewno jeśli chodzi o takie miejsca naturalne, to polecam Wam Łebę. Też nakręciłam film stamtąd w zeszłym roku. Możecie tam odwiedzić takie interesujące, naturalne zjawisko, ruchome wydmy. Więcej o tym w moim filmie. Jakie są 3 najtrudniejsze do wymówienia polskie słowa dla Polaków i dla obcokrajowców? Jeśli chodzi o Polaków, to nie jestem pewna. Na pewno nie słowa z szy czy dży, zi, bo to dla nas naturalne. Dla mnie osobiście najtrudniejsze są elokwentne obce słowa. Zapisałam kilka przykładów. Tromtadracja to znaczy efektowne gadanie, z którego nic nie wynika. Na przykład to, co robią politycy. Imponderabilia to są niematerialne rzeczy. I może jeszcze reminiscencja, czyli wspomnienie, refleksja. A dla obcokrajowców to są różne zbitki spółgłosek. Pokażę Wam torbę, którą dostałam od mojego brata na święta. Przeczytam Wam kilka wyrazów. Gąszcz, strzyżyk, rżysko, mitrężyć, dżdżysto, przężyto, źdźbło, żółć, chyży, świerszcz, chrząszcz, trzcina, szczaw, grzegżółka, a psztyfikant. Przyznam Wam się, że nie znałam 2 słów z tej listy, więc większość tych słów nie jest Wam potrzebna. Co planujesz zrobić po ukończeniu studiów? Na pewno będę świętować ten dzień, bo długo na niego czekałam. A po wakacjach czekają na Was niespodzianki. Mam wielkie plany związane z nauczaniem języka polskiego i z tym kanałem, ale żeby nie zapeszać, nie będę niczego więcej mówić. Proszę o cierpliwość. I ostatnia wiadomość, jaką dostałam. Nie mam pytania, ale chciałabym po prostu Ci podziękować za tworzenie treści, które pomagają mi rozwinąć moje umiejętności i uczyć się polskiego. Bardzo dziękuję. Takie wiadomości dodają mi sił i motywacji, żeby kontynuować moją przygodę z YouTube'em. I to wszystkie pytania. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi były satysfakcjonujące, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Dajcie znać, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania. Zostawcie komentarz i dajcie lajka. Jeśli chcecie, możecie mnie wesprzeć i kupić mi kawę w serwisie Ko-fi. Będę bardzo wdzięczna. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach.